Polska ma wielkie plany na Litwie. Polskie wojsko na stałe w Wilnie. Bardzo dziękuję za tą współpracę polsko-litewską. Naprawdę ona jest dzisiaj doskonała. Na każdym szczeblu. Intensyfikowanie współpracy wojskowej. Cieszę się, że ta kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia. Polskę i Litwę łączy wspólna historia. Razem jako Rzeczpospolita obojga narodów przez chwilę byliśmy jednym z największych europejskich państw. Konkretnie w 1618 roku wskutek pokoju w Dywilinie. Pozyskaliśmy terytorium, które łącznie obejmowało 1 000 000 km², czyli 3 razy więcej niż obecnie. A dziś, jeśli utrzymalibyśmy te tereny, bylibyśmy największym państwem na kontynencie, nie uwzględniając Rosji. Historia była dla nas jednak okrutna i dziś nie tworzymy z Litwą jednego superpaństwa, a dwa odmienne narody, które paradoksalnie, ale przed wybuchem wojny na Ukrainie wcale za sobą bardzo nie przepadały. Od tej pory możliwości współpracy na horyzoncie uległy zmianie, a jak twierdzi prezydent Litwy Gitanas Nausėda w wywiadzie dla litewskiej telewizji TV3, teraz zacytuję: chcę, żeby obecność Polski na Litwie była znacznie większa niż obecnie, nie tylko w kwestii gospodarczej, ale także tej militarnej. Prezydent Andrzej Duda złożył Litwinom, jak sami twierdzą, propozycję nie do odrzucenia, czyli pojawienie się tam polskiej armii na początek w formie rotacji, a później być może stałej bazy wojskowej. Rozmawialiśmy o wsparciu, jakiego oba państwa udzielają Ukrainie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z zagrożeń. Jesteśmy tu jednomyślni, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie i przeciwstawianie się próbą odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina. A więc bardzo dziękuję za tą bliską współpracę polsko-litewską. Dziękuję za obecność panu ministrowi i myślę, że nasze konsultacje też mają bardzo ważną rolę, odgrywają przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w lipcu. To dość przełomowa decyzja, ponieważ jeśli faktycznie zostałaby przedsięwzięta w nadchodzących latach, wpłynęłoby to na prestiż polskiej armii oraz byłoby dowodem na poprawienie swojej pozycji w regionie jako lidera geopolitycznego. Być może podobne formacje powstałyby także na Ukrainie w momencie zakończenia wojny. Pod koniec lutego 2023 roku premier Litwy Ingrid Šimonytė oświadczyła, że chciałaby, aby uczniowie na Litwie uczyli się języka polskiego zamiast języka rosyjskiego jako obcego języka. Byłby to drugi po angielskim język, który miałby trafić do litewskich szkół, a projekt jest już procedowany. To wielka szansa na trwałą zmianę naszych relacji i pogłębienie współpracy na linii Warszawa-Wilno. Sama stolica Litwy jest prawdopodobnie najbardziej polskim miastem poza granicami naszego kraju, więc ta współpraca ma prawdziwy wymiar kulturowy. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzimy, co Polsce da współpraca z Litwą i krajami bałtyckimi. Czemu ten region jest aż tak ważny w kontekście przyszłego rozwoju Polski? Sprawdzimy, jak wiele mamy tam wciąż do powiedzenia i dlaczego geopolitycznie pogłębienie naszych relacji to jedno z najważniejszych wydarzeń XXI wieku. Tym samym zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a na pewno znajdziecie coś dla siebie. Oprócz gry planszowej, którą ma już, o ile się nie mylę, ponad 15 000 z Was, znajdziecie też antyki, takie jak kilkudziesięcioletnie mapy czy stare pieniądze. Do tego produkowane przez nas plakaty w takich oto ozdobnych ramkach, ale też globusy i wiele innych. Natomiast co do gry, pamiętajcie, że nie jest to jakiś quiz, a gra, w której możecie stoczyć walkę na mapie z innymi graczami i to nawet 6 naraz. Na 2 mapach, konkretnie Europy i świata. Do tego jest mnóstwo unikalnych jednostek oraz funkcji, więc myślę, że się spodoba. Same elementy są zrobione z drewna, więc tym bardziej warto. Możecie już się powoli szykować na jedną z największych niespodzianek, jaką już szykujemy dla Was od roku. Ale co dokładnie się stanie, to dowiecie się niedługo. Ale będzie to coś naprawdę dużego i myślę, że będzie to jeden z największych projektów na polskim YouTubie. Ale wszystko w swoim czasie. Na ten moment zapraszamy na naszego Discorda, link macie w opisie. Także teraz czas na film. Polacy na Litwie stanowią największą mniejszość narodową w tym kraju. Dokładnie rzecz ujmując, według danych z 2021 roku jest to aż 6,5% ludności tego kraju, czyli około 183 000 osób. To niemal tyle samo, ile na przykład całe Kielce, będące miastem wojewódzkim świętokrzyskiego. Dane te są jednak nieco zaniżone z uwagi na sposób liczenia, a diaspora polskojęzyczna na Litwie to nawet 400 000 osób, czyli niespełna 15% ludności tego kraju. W teorii
teorii to nawet więcej niż liczba Rosjan żyjących na terytorium Białorusi. Swego czasu, jako ciekawostka, mogę wam nawet powiedzieć, że w czasie rozpadu Związku Radzieckiego Polacy chcieli tam stworzyć tak zwany Polski Kraj Narodowo-Terytorialny, który byłby w zasadzie niepodległym tworem w ramach Litwy. Sam pomysł był częściowo procedowany, jednak ostatecznie plan tego autonomicznego regionu został porzucony. Bez względu na to 90 000 spośród 540 000 mieszkańców Wilna, czyli stolicy Litwy, to są właśnie Polacy. Powoduje to, że miasto ma niezwykle polski charakter i jest najbardziej polskim miastem poza granicami Polski, razem z białoruskim Grodnem, gdzie Polaków ma być od 25 do nawet 40%. Czymś zatem naturalnym powinna być jak najszersza współpraca pomiędzy Polską a Litwą. Jednak w latach 1990-2022 nasze relacje nie należały do najlepszych, a sami Polacy jeszcze w badaniach w roku 2013 byli uznawani za naród mniej przyjazny niż Rosjanie. Uważano, że Polacy żyjący na Litwie nie chcą się zasymilować i ciągle mieszają się w sprawy tego niepodległego kraju, tak jakby nie chcieli stracić możliwości odzyskania kiedyś tych terenów. Do dziś Litwini nie są w stosunku do Polski aż tak ufni, jak nam się wydaje, ale wojna na Ukrainie dała nam okazję do naprawienia tych relacji, a nawet osiągnięcia pewnych wzajemnych korzyści. I jako ciekawostka powiem wam jeszcze, że Polaków jest też całkiem sporo na Łotwie, konkretnie 40 000, co stanowi 5% populacji tego kraju. Nu, žmonės yra žmonės, nu, kaip pasakyti, nu, ką pagalvoju. Ar pozityviai priemat, ar Pozityviai. Aš optimistai, viskas bus tvarkoje, draugausim, bus viskas. Tiesiog žmonės gyvena ir tiek. Tokie patys žmonės kaip visi. Labai pozityviai. Aišku. Ale wracając do kwestii terenów pod rządami Wilna, Rosja i Białoruś to kraje, które Litwie zagrażają nawet bardziej niż Polsce. Litwini razem z krajami bałtyckimi z uwagi na ich małą armię oraz populację byłyby dla Rosji znacznie łatwiejszym celem niż Ukraina. Jeszcze w 2020 roku przed ogłoszeniem przymusowej służby wojskowej na Łotwie było tylko 5,5 tysiąca profesjonalnych żołnierzy. Tyle samo w Estonii i tylko 20 000 na Litwie. To niemal 10 razy mniej niż wówczas znajdowało się po stronie Ukrainy. Czymś naturalnym stało się znalezienie dużego sojusznika w regionie, który poprzez ulokowanie kapitału oraz swoich interesów stałby się gwarantem wsparcia w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego. Oczywiście wszystkie z 3 krajów bałtyckich należą do NATO, ale z taktycznego punktu widzenia jedynym państwem, które drogą lądową graniczy z państwami bałtyckimi jest Polska, która znacząco umacnia w ostatnim czasie swoje zdolności bojowe, posiadając nawet plan rozbudowy personelu do 300 000 żołnierzy i wydatków do poziomu blisko 30 miliardów dolarów. To miażdżąca przewaga w porównaniu z tym, czym łącznie dysponuje niespełna 6-milionowa populacja tych wszystkich 3 krajów. A więc jak najwięcej żołnierzy Wojska Polskiego. Naszym celem jest przynajmniej 300-tysięczna polska armia, ale także jak najwięcej ludzi, którzy zostaną przeszkoleni, którzy będą potrafili obsługiwać broń, którzy będą potrafili zachować się w sytuacji kryzysowej. Uwierzcie Państwo, to realnie odstrasza agresora. Ta odporność, którą konsekwentnie budujemy. To właśnie dlatego poważnie rozpatrywana jest polska stała obecność wojskowa zarówno na Litwie, jak i w Estonii. We wschodniej flance NATO obecnie siły zbrojne RP stacjonują w 2 państwach. W Rumunii i Łotwie. Ponadto nasze wojska stacjonują w Libanie, Kosowie czy Turcji, a okręt marynarki wojennej RP wchodzi w skład natowskiego stałego zespołu okrętów NATO Grupa 1 pod nazwą PKW Kościuszko. Jeśli nasze wojska trafią jeszcze do Estonii i Litwy, wówczas będziemy mogli stworzyć własny plan obrony całej wschodniej flanki. To też znacząco poprawi bezpieczeństwo Polski, która będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony swoich mniejszych sąsiadów. Ale wciąż są to przecież znaczący partnerzy. Tomasz Jermalawicius, litewski ekspert międzynarodowego think tanku ACDS w estońskim Tallinie stwierdził, że obecność Polski w regionie krajów bałtyckich to jedna z największych geopolitycznych zmian dekady, a także bardzo dobra informacja dla regionu. Swoją drogą Finlandia też zauważa ten fakt. Lokalne gazety piszą nawet o tym, że Polska staje się regionalną potęgą, zastępując słabe Niemcy. To może ciut słowa na wyrost, ale na pewno dają one nam Polakom potrzebną motywację.
Polska jest drugim największym partnerem handlowym Litwy i łącznie odpowiadamy za około 15% gospodarki naszych sąsiadów tylko w ujęciu międzynarodowego handlu. Zapewne nasz wewnętrzny udział w strukturze PKB Litwy jest jeszcze większy z uwagi na żyjącą tam Polonię. Powoduje to, że już teraz prowadzimy tam szereg ważnych inwestycji i projektów infrastrukturalnych, które nie tylko wpłyną na rozwój naszych sąsiadów, ale także Polski północno-wschodniej. Jednym z takich projektów jest na przykład instalacja pogłębionego przerobu w litewskiej rafinerii w Morzejkach. Na ten cel od 2021 roku przeznaczyliśmy aż 3 miliardy złotych, czyli około 650 tysięcy euro. To niebagatelna suma w kontekście zagranicznych inwestycji, jakie realizowane są w Polsce, a to nasza rodzima inwestycja u sąsiada, co dość jasno wskazuje, jak ważnym partnerem jest Litwa. Wilno z uwagi na przystępne podatki jest też jednym z tych miejsc, w którym rozwijają się polskie startupy, a tych z roku na rok ma być coraz więcej. Litwa jest też państwem, w którym możemy znaleźć polskie programy telewizyjne, takie jak na przykład FMT TV, czyli Fakty Muzyka Telewizja, oraz TVP Wilno, które nadaje fakty z Litwy i Polski. Jest jedyną tego typu inicjatywą telewizyjną w naszym państwie. Najważniejszym długoterminowym planem w kontekście relacji na linii Warszawa-Wilno jest oczywiście Via Carpatia, czyli trasa szybkiego ruchu, jaka ma łączyć Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że prace w celu ukończenia tej trasy trwają w całej Europie Wschodniej i planowo do 2030 roku większość prac zostanie ukończona, a cała droga szybkiego ruchu będzie skończona do 2040 roku. Dla Litwy to także jeden z priorytetowych projektów. Przede wszystkim z uwagi na port w Kłajpedzie, który z jednej strony jest pewnym zagrożeniem dla planów Polski w kontekście portu w Gdańsku i ekspansji na kraje bałtyckie, ale oprócz tego, patrząc na to inaczej, może on być też odciążeniem dla polskiego przeładunku, a także interesującym szlakiem handlowym, który umocni obustronną współpracę oraz komunikację. Połączenie Polski Wschodniej z portem na Litwie oraz resztą krajów bałtyckich będzie istotne także z punktu widzenia rozwoju jednych z najsłabiej rozwiniętych obszarów naszego kraju. Minęło kilka lat, projekt, pozwolenie na budowę, tak zwany ZRID, wykonawca i jesteśmy na ostatniej prostej realizacji tej inwestycji. I to nie tylko na Via Carpatii, o której pan premier mówi jako o swoistym silniku rozwoju gospodarczego naszego państwa. Na drodze marzeń, drodze życia, nie tylko Polski, ale szczególnie krajów państw Trójmorza. W najbliższych latach mocno odczujemy pogłębiającą się współpracę między naszymi regionami, a to jedna z najgorszych rzeczy, o jakiej mogła sobie pomyśleć Rosja. Z uwagi na Ukrainę, która stanowi kość w gardle dla Rosji, my mamy czas na umocnienie więzi infrastrukturalnych, gospodarczych i wojskowych, a tutaj w dalszym ciągu jest szereg niezwykle istotnych planów, a wśród nich na przykład kabel stałoprądowy HVDC między Polską a Litwą, czyli tzw. Harmony Link, który ma być gotowy do 2025 roku. Jednak na ten moment znacząco przewyższa planowane koszty budowy, ponieważ jego wartość oscyluje w granicy 1,5 miliarda euro, czyli 7 miliardów złotych. To znaczący wzrost, ponieważ jeszcze przed rosyjską inwazją było to około 750 milionów euro. Zapytacie pewnie, czym właściwie jest ten projekt? Służę pomocą i odpowiadam. Według pierwotnych założeń Harmony Link ma stanowić jeden z elementów, który pozwoli na synchronizację systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z sieciami obszaru zsynchronizowanego Europy kontynentalnej. Systemy państw bałtyckich są nadal zależne od regulacji częstotliwości w Rosji. Położony pod wodami Bałtyku kabel spowoduje, że Polska będzie głównym hubem wsparcia energetycznego dla krajów bałtyckich oraz nowym, najważniejszym elementem ich energetyki po spuściźnie Związku Radzieckiego. Kabel ma być bezpośrednio połączony z powstającą elektrownią atomową w Żarnowcu. Orlen wraz z Syntosem Michała Sołowowa planuje też na Litwie budowę niewielkich reaktorów atomowych SMR, które mają być jednym z kluczowych elementów eksportowych polskiej technologii w najbliższych latach. Czy ten plan się powiedzie? To już się niebawem okaże. Bez względu na to dość wyraźnie widać, że polskie wpływy na Litwie, jak i reszcie krajów bałtyckich rosną kosztem tych, które jeszcze do niedawna mieli Rosjanie, chociaż tych wciąż jest tam całkiem sporo. To kolejne geopolityczne zwycięstwo, a także cios dla Moskwy. Nie można jednak osiąść na laurach, ponieważ wciąż jest wiele do zrobienia, abyśmy mogli w pełni mówić, że Polska osiągnęła sukces. Niemniej jest to kolejny krok, który nas do tego przybliża. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.